Cześć Wam wszystkim. Dzisiejsza bajka ma tytuł Podróż na słońce. Powiem Wam szczerze, że opowiadam o swoich takich rzeczywistych podróżach. Ale to, co dzisiaj Wam opowiem, zdarzyło mi się w czasie snu. Więc trudno powiedzieć, czy to było rzeczywiste, czy to była rzeczywista podróż. No ale jednak ta podróż w czasie snu się odbyła. Śniło mi się, że lecę na słońce. Ale zanim poleciałem na to słońce, przybył pod mój dom pojazd, bolid słoneczny. I właściwie czułem gdzieś wewnętrznie, sercem, że ten bolid słoneczny przybył po mnie. Na nim było napisane coś. Zbliżyłem się, czytam. Zapraszam Cię na słońce. Król i królowa słońca. No cóż, pojazd przybył pod dom. Wspaniale, niesłychanie, genialnie wręcz. No więc Siadłem i już. Tyle tylko, że Zastanawiałem się chwileczkę, czy rzeczywiście polecę gdzieś. Ale jednak bolid ruszył i leciał coraz wysoko. A ja myślałem, dobra, pojazd przybył po mnie. Król i królowa mnie zaprosili. Ale jak ja swoją nogą stąpnę na słońce? Przecież pewnie się ugotuję. Tam jest gorąco. A może nie jest gorąco? We śnie jest wszystko możliwe. Co się tam będę bał? Co tam będę wyolbrzymiał? Sprawy i rzeczy, których nawet jeszcze nie znam. No cóż, prawda jest taka, że wsiadłem, więc dolecę. Wsiadłem, więc mam nadzieję wyląduję. Król i królowa przecież wiedzieli, co robią, przysyłając bolid słoneczny po mnie i zapraszając mnie na słońce. Przestałem się bać, usiadłem wygodnie, lecę. Ale w kilka chwil już byliśmy na miejscu. Nawet nie wiem, kto był pilotem w tym pojeździe słonecznym. Może to trwało 10 albo 15 minut według skali ziemskiej i już byliśmy na miejscu. Ciekawa sprawa i rzecz, ale na chwilę później ciało moje się całe zamieniło w słoneczne. Oglądałem się, patrzyłem, właściwie czyje to ciało? Wiedziałem, że jestem bajarz, ale czyje to było ciało? Nie wiedziałem do końca. Naprawdę nie wiedziałem. A może wiedziałem, no przecież to ja, bajarz, ale ciało było słoneczne, z takich samych elementów zbudowane jak słońce. Taki byłem lekki, leciutki jak mgiełka. I w ogóle tak czułem się wspaniale, jakoś tak prysło we mnie
w tym samym momencie, jak dostałem to słoneczne ciałko, wszystko to, co przedtem było w mojej głowie w kategoriach lęku, strachu, obawy, no bo skoro mam ciało słoneczne, to co tam, wiadomo, że słońce mnie dobrze przyjmie. Wysiadłem z pojazdu słonecznego i słoneczny, tak jak ja, stanął vis-a-vis mnie. No, okazało się, że jesteśmy tacy sami. To gdzie król i królowa? Zapytałem. Zaprowadzimy ciebie, zaprowadzimy cię. Cieplutko dziękuję. I parę kroków dalej obejrzałem się. Coś się poruszało, jak zasłony ognia albo jakiejś materii słonecznej. Raptem wyrósł olbrzymich rozmiarów pałac. Pałac słońca. Jaki piękny. Stanąłem i w zachwycie patrzyłem. Wspaniały. Na powitanie wyszedł król i królowa. Kłaniam się waszym miłościom, odpowiedziałem. Ale nie było widać schodów. Stałem tak, pałac był trochę w górze uniesiony. Ciekawa sprawa i rzecz. Naprawdę. Jak ja tam wskoczę? A może jak zrobię taki duży krok, to się uda? Ale jakoś nie przystawało do mnie robić takie duże, wysokie kroki, bo nogi miałem jako ten słoneczny też krótkie. Więc stałem i czekałem. Król i królowa przyszli do mnie, wzięli mnie delikatnie za rękę i raptem jak ta chmurka znalazłem się obok nich. To było cudowne, wspaniałe uczucie. Tak uniosłem się do góry i stanąłem. Nawet w ogóle byłem bez czucia ciężaru swojego ciała. Nawet przez chwilkę się zastanawiałem, czy ja w ogóle coś ważę? Może na słońcu to tak było, że mało się ważyło albo brak było wagi? Nie wiem tego. Zupełnie nie wiem, ale tak było. Ciekawa sprawa i rzecz, że tak na dobrą sprawę król i królowa milczeli. Milczeli i już. Ale gdy tak milczeli, to ja chciałem otworzyć usta, ale brak było możliwości otworzenia ich, tak jakby ktoś mi je zasznurował i brak było możliwości, po prostu brak. Ale król skinął głową, królowa również skinęła głową i gdy skinęli głowami, raptem usta moje się rozsznurowały. Po co przybyłem tutaj? Dlaczego mnie zaprosiliście? O, król słońca rzekł, 12 dziecko nam się poczęło. Zaprosiliśmy ciebie, bajarzu, byś opowiedział bajkę. Ja? Bajkę? Ciekawe. Ale dlaczego?
Dlaczego akurat ja bajkę? No cóż, jak się rodzi kolejne dziecko, to ktoś z rodzeństwa opowiada bajkę. No ale ja jestem bajarzem, nie jestem przecież waszym dzieckiem. Ho, 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 ho. Jesteś. Jesteś naszym dzieckiem. Tak, naprawdę, jakoś tego nie czuję. Urodziłem się na ziemi, mam rodzinę ziemską. Mówicie, że jestem waszym dzieckiem? A którym to z rzędu? 9, rzekła królowa. 9! A teraz się poczęło 12 i mam opowiedzieć bajkę. No ale przecież żyję na ziemi. Proszę, opowiedz bajkę. Przestań dopytywać. No dobrze, przestanę dopytywać. Oczywiście, ma się rozumieć, przestanę. No dobrze, w porządku. I opowiedziałem nowo narodzonemu dziecku króla i królowej, no i niby mojej siostrze bajkę. Gdy opowiadałem, a Słoneczna była malutka, wyglądało na to, że ona wszystko rozumie. To było bardzo ciekawe, naprawdę. Wyglądało na to, że wszystko rozumie. No, tak wyglądało. Ale tak naprawdę to król powiedział, że aczkolwiek to małych rozmiarów była moja podobno siostra, to ona wszystko rozumiała, tak jak na ziemi dorośli. Dziwne, naprawdę, bardzo dziwne. Ciekawe, bardzo ciekawe. No dobrze, skończyłem opowiadać bajkę. Co teraz? Teraz proszę, powiedziała królowa, żebyś nadał jej imię. Ja? Tak, taki jest zwyczaj na słońcu. Ale nic nie pamiętam, żeby był taki zwyczaj. Ale my ci o tym przypominamy. No dobrze, w porządku. To niech ma na imię Słoneczko. Może być? No oczywiście. Piękne imię. Dziękujemy. To może teraz, jak już ma imię i już jest obudzona do życia na słońcu, już niby ten ja brat, opowiedziałem bajkę, to może mi chociaż pokażecie w tym ciele słonecznym, gdy jestem, jak wygląda życie na słońcu. Proszę, wyjrzyj przez okno, rzekła królowa. I wyjrzałem. I wiecie, co zobaczyłem? Miliony kwiatów słońca. Miliony. Kto to? Zapytałem. O, widzę, że nie pamiętasz. To kwiaty słońca, powiedziała królowa. No, nie pamiętam. Rzeczywiście. A czy możecie mi powiedzieć, po co ja jestem na ziemi? Oczywiście. Po prostu chciałeś odwiedzić ziemię. Ja? No tak. Wszystkie dzieci nasze i my również możemy odwiedzać planety całego Układu Słonecznego, ale też inne planety. O, ciekawe. Tylko dlaczego tego nie pamiętam? O, wiesz, w życiu ma prawo być różnie. Tata mówi, że byłeś bez chęci pamiętania. Tata tak mówi, ale ja tego nie pamiętam. No właśnie, cała sprawa na tym polega, powiedziała mama. No dobrze, rozumiem, wszystko jest w porządku. Kwiaty.
Rozumiem, że to są mieszkańcy na słońcu. Tak, rzekła królowa. Tak właśnie jest. Fajnie. Coś w tym jest. Zaczęło mi tak delikatnie świtać, że te kwiaty słońca to już gdzieś widziałem. Ale w tym samym momencie król i królowa podali mi puchar. Spróbuj, popróbuj, wypij. Rzekli. Wypiłem. I w jednym momencie przesunęło się przed moimi oczami wszystko to, jak powstał cały świat, wszechświat, wszystko. Zdziwiony byłem, ale skupiony na tym. Przepiękne. Wszystko powstało w miłości i z miłości. Czułem się wzruszony. I w takim wzruszeniu zapomniałem się całkiem. Pocałowałem króla w rękę, królową też. Oni się uśmiechnęli. Nawet nie powiedziałem do widzenia, dziękuję. Właściwie wycięło mnie. Oni to widzieli. Wróciłem, bolid raptem się koło mnie znalazł, wsiadłem i przyleciałem na ziemię. I gdy już byłem na ziemi, drzwi pojazdu słonecznego otworzyły się, wysiadłem i wtedy ktoś mnie szarpnął za rękę. Wstawaj, bajasz, za 2 godziny masz bajki, dzieci czekają. Wow, wszystko to mi się śniło. Ale piękny sen. Nawet bajarz ma takie piękne sny. Taka piękna bajka. Jeszcze pod powiekami. Wszystko to widzę i czuję. Dziękuję, że mogłem wam opowiedzieć swój sen. Bardzo dziękuję.